Cześć, nazywam się Adam Lotysiewicz. Dziś chciałem Wam pokazać, jak wymodelować poduszkę. Zaczynamy od zakładki Shapes. Wybieramy tam Rectangle i stawiamy sobie dokładnie linię. Weźmy przykładowo wymiary 100 na 100. Ok. Jak widzimy, mamy taką linię. Niewiele ma to wspólnego z naszą poduszką, dlatego musimy wypełnić wnętrze. Więc przejdźmy do zakładki modyfikatorów i weźmy modyfikator Garment Maker. Ten modyfikator jest dostępny tylko dla linii. Jeżeli będziemy próbowali go dodać na przykład na plane, będzie to niemożliwe, bo w ogóle nie będzie dostępny. Ok. Co Garment Maker robi? Po pierwsze, łączy nam wszystkie linie i tnie je, a dokładnie zagęszcza nam naszego, teraz już można powiedzieć, plane'a. I widzimy, że mamy tu wiele trójkątów, które znacznie lepiej odzwierciedlą realistyczne kształty poduszki. No i tutaj możemy sobie regulować ich zagęszczenie. Także dajmy przykładowo może 0,25. OK. Wszystko wygląda w porządku. Teraz możemy przejść do Convert Editable Poly. Zaznaczamy cały nasz obiekt, kopiujemy go i musimy go odwrócić za pomocą narzędzia Flip. O, tutaj, OK. Teraz zaznaczamy borderem nasze krawędzie i klikamy Bridge. Jak widzimy, zostały nasze krawędzie połączone. Teraz musimy trochę zwęzić naszą poduszkę. OK. Mniej więcej taka grubość powinna wystarczyć. I możemy tutaj nadać jedno przecięcie. Także zaznaczamy krawędź. Dajemy ring, żeby zaznaczyć wszystkie krawędzie. I dajemy connect. OK. Część modelowania już jest praktycznie zakończona. No możecie mi zadać pytanie, no przecież to w ogóle nie wygląda jak poduszka, o co chodzi? OK, teraz bierzemy Convert Editable Poly ponownie, żeby wszystko utrwalić i nakładamy modyfikator jak Cloth. OK. I teraz dosłownie będziemy mogli napompować poduszkę, ale potrzebujemy jeszcze obiektu kolizyjnego, czyli w naszym wypadku to będzie podłoga. OK, mamy naszą podłogę. Teraz musimy podnieść naszą poduszkę i obrócić o 90 stopni, żeby była na płasko. OK. Teraz przesuńmy naszą poduszkę na środek. Tak mniej więcej, nie musi być idealnie. OK. I teraz, tak jak wspominałem, będziemy pompować poduszkę. Tylko jeszcze wejdźmy do Object Properties i dodajmy naszą podłogę, czyli plane 01. OK. I tak, plane 001 jest to nasza podłoga, czyli wybieramy Collision Object. Natomiast Rectangle 001 to jest nasza poduszka i tutaj wybieramy Cloth. Tutaj mamy różne ustawienia. Tutaj modyfikowanie ich bardzo się przydaje na przykład przy robieniu narzuty albo pościeli, ale nam jest potrzebne tylko pressure. Przykładowo na początek dajmy 20. I zatwierdźmy wszystko. OK, dobra. Rozumiem. Trzeba nałożyć modyfikator Cloth jeszcze raz, ze względu na to, że obróciłem obiekt po nałożeniu Clotha. OK, czyli zaznaczmy te dwa obiekty, nałóżmy modyfikator Cloth. OK, weźmy Object Properties. Plane to jest, przypominam, że Object Collision, Rectangle to jest Cloth i dajmy Pressure 20. I teraz weźmy Simulate.
Myślę, że tu już możemy przerwać, bo nie będzie wiele się zmieniać. Ok. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to nasza poduszka jest bardzo wypukła. No i trochę nam to się wydaje, że to jest nierealistyczne, dlatego możemy tutaj na pasku linii czasu przeglądać sobie po kolei, jak ta poduszka powstawała i wybrać odpowiedni moment, gdy nam się poduszka podobała. Ale jeżeli poduszka wygląda zbyt za bardzo nadmuchaną, to możemy wziąć Reset State i wraca do naszej poprzedniej formy i możemy wrócić teraz do Object Properties i na przykład dać moc nadmuchania, jeżeli tak to ujmę, na 15. I zobaczmy, jak teraz się zmieni. I teraz jest tu kilka rodzajów symulacji. Mówię tylko te dwa. Simulation Local to po prostu robi naszą symulację, nie zapisuje poszczególnych klatek, a Simulate, tak jak pokazywałem, robi nam na pasku linii. Ok, tutaj poskaczę. Dobra. I mamy naszą poduszkę. Teraz wygląda znacznie lepiej. Nie jest taka bardzo napięta, ale jeszcze bym tutaj trochę kombinował. O, sądzę, że taka postać poduszki będzie w porządku. Ok. Więc jeżeli nam się taka postać już podoba, wystarczy, że weźmiemy Convert Editable Poly ponownie i w naszą poduszkę możemy nałożyć modyfikator Move. Jak widzimy, wygląda ona dość realistycznie, ze względu na to, że ma tu różne zakrzywienia, które są w prawdziwych poduszkach. Widzimy, że też materiał wchodzi pod materiał, także wygląda to dość naturalnie. Ale nie podoba mi się to, że tu jest tak bardzo gładko. No i co teraz można zrobić? Jest kilka metod. Możemy, jeżeli to jest bardzo pracowity, no to może sobie ręcznie przesuwać każdy werteks i poprawiać. Ale jest też modyfikator, znaczy urządzenie, jeżeli tak mogę powiedzieć, który zrobi to za nas. Jest to Soft Selection. Włączmy go. Jak widzimy, pojawia nam się pewien obszar. Jest to obszar, na którym zaznaczając tylko jeden werteks, obszar, na którym będą edytowane też pozostałe. Tam, gdzie jest najbardziej czerwony, jest najsilniej edytowany, tam, gdzie jest niebieski, jest najmniej edytowany. Teraz, poruszając tylko jeden werteks, widzimy, że pozostałe też są tutaj zmieniane. Dzięki temu możemy tutaj sobie regulować wielkość tego obszaru i tutaj mamy taką parabolkę, jeżeli tak można to ująć, i możemy edytować tutaj dwie opcje. Jest to łagodność spadku i ostrość. Jeżeli wezmę bardzo ostry, to to pole tutaj będzie się zawężać i po prostu będziemy szybko zjeżdżać w dół. Ale my tak tego nie chcemy, także zrobimy tutaj gładko. Ok. I dajmy tutaj na 0. Ok, i teraz możemy tutaj nadać kilka krzywizn. Oczywiście nie będę pokazywał tutaj dokładnego odzwierciedlenia, tylko tak mniej więcej, żeby nie przedłużać tutorialu. Ok. Trochę to powykrzywiałem. No nie wygląda to najbardziej realistycznie, ale chciałem pokazać, na czym polega ten modyfikator. A można jeszcze skorzystać z Noise. I tutaj dajmy skalę 1. Może program zrobi za nas może trochę większą skalę.
Im mniejsza skala, tym bardziej dokładniejsza. Im dokładniejsze jest to zniekształcenie. Dajmy może skalę 5 i tutaj możemy edytować każdą stronę tego. Oczywiście tutaj nie należy dawać dużych wartości, bo mają być to lekkie zniekształcenia. Także sądzę, że na 0,5 wystarczy. I jak widzimy, są takie mniejsze wypustki. To nie jest najbardziej piękny sposób, ale też czasami jest przydatny. Także no, nasza poduszka w sumie już jest wykonana. Kwestia tylko tutaj dopasowania sobie przy użyciu Soft Selection, jak mamy to zniekształcić. Także to będzie na tyle w tym tutorialu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych.